Pierwszy raz też braliśmy prysznic w tym kamperze. No udało się jeszcze przy okazji zrobić serwis. 9 funtów będzie to kosztowało. Zamek ten został wybudowany w XIII wieku. I wjeżdżamy na wyspę Skye. Jaki piękny widok stąd mamy. Objechać sobie wyspę Skye dookoła. Trochę zmieniamy plany, bo mamy taki mały problem. 70 ile? 78 funtów problem. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu ze Szkocji. Wstaliśmy, zaczynamy ogarniać kampera. Jako że na ostatnich filmikach były komentarze, że mało pokazujemy w kamperze, także teraz troszeczkę więcej. A my zapraszamy na odcinek. Niestety życie nie jest tak piękne, że kamper jest zawsze czysty. Z poranka, co? Sprzątamy, zjedliśmy śniadanie. Kto zjadł, ten zjadł śniadanie. A ty jeszcze kiedy? Ja od 11. Od 11. Odchudza się Ania. A odchudzę się, 6 kilo już schudłam. Tutaj tak, właśnie podnieśliśmy to łóżko do góry, gdzie Kaja spała. O, jeszcze ręcznik się suszył. Trzeba podnieść fotele. No i będziemy jechali. Wyspaliśmy się. Tak. Pierwszy raz też braliśmy prysznic w tym kamperze, także super sprawa, wszyscy się wykąpaliśmy. Po zatankowaniu już drugi dzień jesteśmy w trasie, wody nie dolewaliśmy jeszcze. Zaraz zerkniemy, ile jeszcze zostało. No więc zerknijmy. Bateria hotelowa 12,7, bardzo dobrze. Chodziło o grzewanie całą noc. Dobrze trzyma ten akumulator. 50% jest wody czystej i szarej też 50%. No i akumulator samochodowy 12,7. Także w porządku wszystko. Kaja, obracasz już fotele? Tak. To obróć jeszcze ten pierwszy. Trochę ten stolik trzeba odsunąć, żeby to się zmieściło. No, podnoś. Ok. Dobra, to jest podniesione. I co? I będziemy już wyjeżdżać. Jeszcze trzeba odsłonić roletki. I to wszystko. Tutaj mamy nadmuch właśnie z ogrzewania. I ja na noc zostawiłem sobie tutaj swoje buty. I zobaczcie, co się stało. Jak go stopiło. Crocs stał tak. No po prostu go z temperatury stopiło. No i troszeczkę jest nierówny. Trzeba chyba dla Kai ten jeden, drugi muszę jeszcze zmniejszyć. Taka pogoda, zachmurzone. Rano padało troszeczkę, teraz się już tak uspokoiło. Ale gdzieś tam z zachmurek słońce zaczyna wychodzić. Szyby troszeczkę nam zaparowały. Ania odsuwa już te roletki. A jak tam ekipa, gotowi jesteście już? Ekipa gotowa, czekamy tylko na was, jak zawsze. Jak zawsze, no wiesz, my mamy więcej w obsłudze osób. Jeszcze Kaja, nie? To dodatkowe 15-20 minut. Dobra, ale już tak naprawdę też zbieramy się i ruszamy. Wyjechaliśmy właśnie i tak, aplikacja MyLPG pokazuje, że zaraz obok tego miejsca, gdzie my spaliśmy, gdzieś tu, jest możliwość zatankowania gazu. Ogólnie ta aplikacja pokazuje stacje benzynowe, ale tu pokazuje też, że można gaz napełnić na takim kempingu. Lovat Bridge. Taki jest adres. I co? Czekamy, bo od 9 jest to otwarte. Może też uda się zrobić serwis. Zobaczymy. Tam widzę, że jest jakaś stacja gazowa, butla gazowa. Może będzie można rzeczywiście. No na tej aplikacji było napisane, że jest to tutaj możliwość uzupełnienia gazu, ale tylko dla pojazdów kempingowych, nie dla samochodów. 18. See that one too. 7.2 liters. 18. Oh, up. Much so tough. Yeah, that mine is bigger one. No udało się jeszcze przy okazji zrobić serwis. 9 funtów będzie to kosztowało. Właśnie szarą wodę wylałem, nalewa się czysta. Opróżniłem toaletę, Sławek już też serwis zrobił. Także będziemy tutaj zaraz wyjeżdżali. Co? Jeszcze jakieś może zakupy po drodze się zrobi, żeby wodę kupić. A później lecimy na Applecross. Zobaczymy, czy my tam wjedziemy naszymi kamperami. Myślę, że będzie dobrze. Hopa, jeszcze Lidl leciał przed wyjazdem. Nie możemy się stąd wydostać, ale tak, paliwo jeszcze dotankowaliśmy, gaz, tak jak widzieliście. No i jeszcze zapas wody, także wodę kupujemy i już wpadamy sobie tam na prawdziwą NC500. Tam już nie będzie jakoś za dużo sklepów, więc chcemy być przygotowani i uzupełnieni we wszelkie zapasy.
jesteśmy oficjalnie na NC500. Możemy zobaczyć znak przed nami. Pokażemy Zjeżdżamy znak. w lewo. A832. Przyjechaliśmy zwiedzić zamek Elien Donan. Tutaj jest parking. Na kampery spokojnie miejsca są, zaraz Wam pokażę. Parkują tutaj tak po dwóch, jeden za drugim na tych laybackach dla busów. A zamek jest tu. Idziemy go zobaczyć. Nie wiem jeszcze, czy to są jakieś bilety, jak tu jest wejście, zaraz się to okaże. Niestety dronem nie można latać w godzinach od 9 rano do 6 po południu. No taki jest tutaj przepis. Płacicie sobie tutaj, taki jest cennik, do 2 godzin 3 funty, 2 do 3 godziny 4 funty. Płacicie kartą, bezdotykowo i tu jest parking. Jeżeli chodzi o bilety, tak to się przedstawia: 12 dla dorosłego, 11 seniorzy, familijny 35 i 6,50 dzieci. Kupiliśmy Sky bilety, także wchodzimy. Dostaliśmy takiego przewodnika. Jest język polski, także 3 funty to kosztowało dodatkowo. Przy każdej z atrakcji wciska się numerek play, można sobie słuchać. Mamy bilety, idziemy. Zamek ten został wybudowany w XIII wieku. Główny cel to był ochronę Szkotów przed Wikingami. Wchodzimy do środka, zobaczyć, co tutaj ciekawego będzie. Przez wieki zamek ten był świadkiem wielu bitew, a to, co widzimy dzisiaj, to efekt pięknej rekonstrukcji z początku XX wieku. Idziemy na górę, jesteśmy teraz na dziedzińcu. Z zamku już widać nawet tam dalej wyspę Skye, na którą też będziemy chcieli pojechać. Kaja jest na dziedzińcu i słucha właśnie informacji o tym zamku. Słuchając informacji właśnie na tym przewodniku, możemy zobaczyć tam dalej kawałek prawdziwej skały, takiej litej skały, na której tutaj wybudowany jest ten zamek. Jesteśmy na górze. No i koniec zwiedzania. Tam już wcześniej nie mogliśmy nagrywać, ale bardzo fajne atrakcje, różne komnaty, dużo historii. Dobrze mieć właśnie tego przewodnika audio, bo możecie się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy. A my wracamy. Jeszcze sobie przejdziemy na drugą stronę tego zamku, obejrzymy go dookoła
I idziemy do kamperka, a kamper stoi o tu na parkingu. Kamperze wyjeżdżamy i kierujemy się na wyspę Sky. Także już widzieliście przed chwilą most i wjeżdżamy na wyspę Sky. Na wyspę Sky również można sobie przepłynąć promem, ale nie wiem ile on kosztuje, można sprawdzić w internecie. Pierwszy przystanek na wyspie Sky. Zatrzymaliśmy się przy jakimś pubie tam dalej, ale nie będziemy tutaj nocowali. Zobaczyliśmy jakiś fajny strumyk, taki mostek, zatrzymaliśmy się. Zresztą musimy ustalić, jaki dokładnie będziemy mieli plan na dalszą podróż. Porobimy zdjęcia, trochę wieje, ale piękne słońce. Jeszcze się przejdziemy kawałeczek, troszeczkę pochodzić po tych górach. To jest szlak w miarę taki łagodny, więc możemy się przespacerować, jeżeli jest jeszcze pogoda. Tak to wygląda. Nasz Tomi został w kamperze, ale jakoś tak troszeczkę wilgotno się robi. Nie wiem, a dalej już są kamyki, no to jeszcze przejdziemy się kawałek. No i wracamy do kampera. Jeszcze na chwilę wyszedłem z Tomim i jedziemy do miejscowości Portree. Jest to takie miasteczko uznawane za stolicę wyspy Sky. Słynie ono właśnie z kolorowych, takich fajnych domków. No jest tam dużo takich sklepów, restauracji i pamiątek, także pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda i będziemy szukali czegoś już na postu. Słynne Old Man of Store. Troszeczkę bliżej. A niestety w miejscowości Portree się nie zatrzymaliśmy, bo nie było za bardzo gdzie stanąć. Zatrzymaliśmy się na takiej lejbajce, na punkcie widokowym. Dokładnie to się nazywa Rig Viewpoint, ale zobaczcie jaki piękny widok stąd mamy. Tak to wygląda, troszeczkę krzywo, a widok jak widzicie, super. Dobra miejscowa? Jak to kogo? Koko! A to jest wcześniej. Dobra, zostajemy. Sprawdzacie, czy się dobrze prześpicie, tak? Na tym łóżku? Na pewno, poprzek spadają. No i stąd też z tej miejscówki mamy piękny widok na Old Man of Store. Prosto, proszę bardzo. Zjedliśmy obiad, wyszliśmy na spacer, pochodzić tutaj brzegiem, zostajemy na noc. Myślę, że będzie dobra miejscówka, troszeczkę nierówno, ale damy radę. Także zostajemy do jutra, a jutro się widzimy znowu
Sami nie wiem jeszcze, co dokładnie będziemy robić. Plan się ułoży na bieżąco. Do jutra. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Właśnie opuszczamy tą miejscówkę, na której spędziliśmy noc. Spoko, do polecenia na brzegu morza, więc wiatr był, ale nie było tragedii. Właśnie wyruszamy, jedziemy dalej, objechać sobie wyspę Sky dookoła i będziemy wracali pomału na NC500 i idziemy w stronę Applecross i jeszcze tam troszeczkę dalej. Także zapraszamy na kolejny dzień. Po około 15 minutach jazdy zatrzymaliśmy się na takim parkingu, zwiedzić sobie wodospady, a dokładnie jesteśmy tu, tak się to nazywa, Kilt Castle, Kilt Rock Waterfall. Także idziemy zobaczyć, co to jest. Bardzo duży parking, tak to wygląda. Miejsca na kampery szeroko, nie ma dużo ludzi. Pogoda nie za ciekawa, ale ważne, że nie pada, także idziemy. Tutaj sobie stoimy, a widok stąd jest taki. No i jak tam, co tam jest? Widać ten wodospad? No widać, ale nie można dronem latać. Zaraz zobaczymy. O, i tutaj mamy ten piękny wodospad. Woda przejrzysta, widać kamienie. Pięknie. Szkoda, że nie ma słoneczka jeszcze. Jak widać, w 1982 roku zostały odnalezione tutaj odciski dinozaurów. No i to praktycznie tyle, jeżeli na szybko chcielibyście zwiedzić, za bardzo tutaj nie ma. Do 2 godzin 3 funty. Jedziemy dalej naokoło wyspy Sky. No i słoneczko pomału zaczyna wychodzić, także przejeżdżamy przez takie małe wioseczki na wyspie Sky. Bardzo fajne, urokliwe miejsca, otoczone górami i morzem i jeziorami. Im dalej, tym drogi też na wyspie Sky robią się coraz węższe. I no, często są właśnie takie mijanki, ale jedziemy cały czas wybrzeżem. Mała zatoczka, piękne widoki, wjedziemy na chwilę, zatrzymamy się. Może drona odpalę.
Tutaj przy trasie na wyspie Sky jest muzeum, tak jakby muzeum wsi wyspy Sky. Możemy zobaczyć takie domki, ale nie będziemy wchodzić. To widzimy wszystko z zewnątrz. Trochę się nie mieścimy na tym parkingu. Tutaj jest mały przejazd się zrobił, jak zaparkujemy. Sławek jest tam. Także tak to wygląda. No i jedziemy dalej. No i wyjeżdżamy z Sky. Fajnie było, objechaliśmy, wczoraj przyjechaliśmy, dzisiaj wyjeżdżamy. Jakoś za bardzo jej nie zwiedzaliśmy, po prostu tak chcieliśmy sobie przejechać. A tutaj jesteśmy na moście i właśnie wjeżdżamy do Szkocji. No i jak, gdzie jedziemy? No trochę zmieniamy plany, bo mamy taki mały problem z lodówką na gaz. Nie wiem dlaczego, ale na gazie się wyłącza cały czas. Jedną noc wcześniej jakoś parę razy się wyłączyło, włączyłem, jakoś udało się, a wczoraj to już no, cały czas się wyłączała, więc na prądzie do rana doczekaliśmy. Podczas jazdy teraz działa, bo z akumulatora się ładuje. Więc troszeczkę trzeba zmienić plany, już nie będziemy tak stawać na dziko i chyba zatrzymamy się na jakimś kempingu. Mieliśmy jechać na Applecross na kemping, ale tam było już wszystko zajęte, jak zadzwoniliśmy. Więc znaleźliśmy godzinę 25 stąd. Kemping, są miejsca, pojedziemy sobie tam. No i co? No i będziemy tam stali za 2 dni. Później jeszcze coś wymyślimy dalej, zobaczymy. A na razie jesteśmy na NC500 i jedziemy. Przez tą lodówkę niestety Applecross odpuściliśmy. Właśnie minęliśmy skręt w lewo na Applecross tam przez góry. A my sobie jedziemy takim skrótem, ale dlatego, że mamy ten kemping, stąd godzinę 12, po prostu jest bliżej. Będziemy tam po godzinie 16:20. Do 6 jest recepcja, więc woleliśmy w miarę szybko tam zajechać, żeby zdążyć spokojnie tam dotrzeć. No nic, może będziemy wracali, to jeszcze się skusimy na ten Applecross, żeby się po prostu przejechać tamtą górą, przez te góry. Ogólnie tam nie jest zalecana jazda kamperem ani z przyczepami kempingowymi, no ale cóż, ludzie jadą, widoki są piękne, więc no warto tamtędy pojechać. A my będziemy się chyba widzieli już na kempingu. Jesteśmy cały czas na NC500, ale właśnie minęliśmy miejscowość, znaczy jesteśmy w tej miejscowości Gaylord. Tutaj jest fajna plaża, byliśmy tam rok temu, jak właśnie tutaj zwiedzaliśmy NC500. A teraz jedziemy tutaj do kempingu, na ten kemping. Jest to niedaleko, zostało 6 minut, także fajnie. Zaraz będziemy na miejscu, już wystarczy tej jazdy, troszeczkę odpoczniemy. Jesteśmy Sands Caravan and Camping. Na recepcji. Więc tak wygląda ten kemping. Zapłaciliśmy 70 ile? 78 funtów z prądem. Na 2 dni. Jeszcze to od razu może nie, bo tu wiesz. Na 2 dni. Nie potrafię, co się jeździ chyba.
No i mamy sobie po prostu gdzieś znaleźć miejsce. Możemy tutaj na tych twardych, albo pojechać gdzieś dalej. Fajne. Tutaj te dwie, tak? Także na dzisiaj koniec. Kończę dzień, kończę odcinek. Mam nadzieję, że nasza wycieczka po Szkocji Wam się podoba. Niestety troszeczkę plany zmieniliśmy. Tak jak wiecie, lodówka nam szwankuje. Ale nic, poradzimy sobie i jakoś inaczej to zagospodarujemy sobie ten czas. My będziemy teraz raczej już na kempingach się zatrzymywać. Na dzisiaj koniec. Jutro dla nas, dla Was za kilka dni pokażę ten kemping. Pokażemy kemping, pozwiedzamy. No i zobaczymy co dalej. Tego sami jeszcze nie wiemy, także zapraszamy na następne odcinki. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!